Zniżyłem lufę i równocześnie pociągnąłem za spust. Byle nie w głowę, pomyślałem. Jak ona będzie wyglądać w trumnie? Długa seria i koniec wszystkiego. Jadzia Pierożanka przestała istnieć. I dlaczego? Było to pytanie, które dręczyło mnie później tygodniami. W dotychczasowej historii cyklu recenzenckiego nie zdarzyło mi się omawiać książki trudniejszej niż ta, którą teraz trzymam w dłoni. Książki będącej porażającym świadectwem kogoś, kto w wieku kilkunastu lat wstąpił do Armii Krajowej, by w kilka tygodni później rozpocząć wykonywanie wyroków śmierci na zdrajcach. Stefan Dąbski, autor omawianych dzisiaj wspomnień, urodził się 3 grudnia 1925 roku w Nosówce na Podkarpaciu. W chwili wybuchu wojny miał 14 lat, a gdy w 1942 roku wstępował w szeregi Armii Krajowej, zaledwie 16. W lipcu 1945 roku, gdy znalazł się w jednym z pierwszych przerzutów zdekonspirowanych żołnierzy na zachód, nie miał nawet 20 lat. Dwie burzliwe dekady swojego życia, których ładunek emocjonalny starczyłby dla kilku pokoleń, postanowił udokumentować dopiero pod koniec swojego z własnego wyboru, tragicznie zakończonego życia. Nieuleczalnie chory na raka w 1993 roku popełnił samobójstwo poprzez strzał w głowę. Pochowano go w Chyżnem, w rodzinnej kaplicy. Od lat 50. przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych i tam też zakończył życie, więc urnę z prochami przewiozła do rodzinnej miejscowości jego żona. Przez wiele lat jedynym materialnym świadectwem wspomnień Dąbskiego był 177-stronicowy maszynopis, który w 2005 roku trafił do ośrodka Karta. Są to wspomnienia, które urywają się w połowie zdania. Posiadany przeze mnie egzemplarz wspomnień Dąbskiego jest już trzecim z kolei wydaniem, które ukazało się w 2020 roku, co samo w sobie świadczy o pewnej popularności tej książki. Okładka zaprojektowana przez Agnieszkę Wardę przedstawia duży napis egzekutor, pod którym znajduje się powiększone zdjęcie twarzy autora wspomnień. Pogłębione cienie nadają twarzy dość przerażający charakter, rzec można idealny dla kogoś, kto wykonał kilkadziesiąt wyroków śmierci. Niezależnie zresztą od projektu okładki i od tego, jak dobra by ona nie była, nie odzwierciedli tego, co znajduje się w środku. Otrzymujemy bowiem spowiedź kogoś, kto bez żadnych ogródek i usprawiedliwień śledzi swój wojenny życiorys i rozkazy, jakie przyszło mu wykonywać. Prowadzeni przez 9 krótkich rozdziałów otrzymujemy bardzo nasyconą historię. Wynikający z niej obraz dalece odbiega od powszechnych wyobrażeń na temat Armii Krajowej. Pełno w nim bólu, okrucieństwa i przede wszystkim śmierci. Spowiedź Dąbskiego jest brutalnie realistyczna, szczególnie w odniesieniu do jej autora. O sobie samym tytułowy egzekutor napisał: spełniły się moje marzenia. Byłem człowiekiem bez skrupułów. Byłem gorszy od najpodlejszego zwierzęcia. Byłem na samym dnie bagna ludzkiego. A jednak byłem typowym żołnierzem Armii Krajowej. Byłem bohaterem, na którego piersi po wojnie spoczął krzyż walecznych. Sama książka jest napisana bardzo naturalnym, można nawet powiedzieć prostym językiem, co jedynie podkreśla autentyczność obecnego tutaj przekazu. Często odnaleźć możemy w nich dość ponure poczucie humoru, bezpośredniość, niekiedy wszystko unosi się w oparach absurdu, przypadku. Wnikamy bowiem do świata, w którym nie obowiązują żadne reguły. Liczy się tylko rozkaz. Dzięki Dąbskiemu otrzymujemy tak naprawdę prawdziwy obraz życia w partyzantce. Nie jest to obraz przepełniony bohaterszczyzną, hurra patriotyzmem, czyli czymś, do czego przyzwyczaiła nas chociażby rodzima kinematografia. Oddajmy zresztą głos tytułowemu egzekutorowi. Jest już jesień 1943 roku. Niemcy coraz wyraźniej wycofują się z frontu wschodniego. Ja teraz mam ręce pełne roboty. Armia Krajowa poważnie wzięła się do wyrównywania rachunków ze wszystkimi Volksdeutschami. Bez przerwy jestem na likwidacjach. Wracam do oddziału, mam 1 dzień odpoczynku i znowu idę w teren. Likwidacja pana Barana w Rzeszowie. Choć miał nazwisko czysto polskie, był Volksdeutschem. Niejednego Polaka posłał do obozu koncentracyjnego i za to całkiem sprawiedliwie dostał karę śmierci. Idziemy do Rzeszowa we dwóch. Ja i Majeranek. Maszerujemy dzielnie całą noc, w Rzeszowie jesteśmy wcześnie rano. Na ulicy 3 Maja czeka na nas już miejscowy kontakt. Idziemy pod kamienicę. O 8 rano pan Baran wychodzi i kieruje się w stronę budynku Gestapo. Miejscowy kontakt mówi tylko jedno słowo. Ten. I odchodzi w przeciwnym kierunku. Majeranek przechodzi teraz na drugą stronę ulicy, jako ubezpieczenie, a ja walę za Baranem. Dochodzę do niego od tyłu, na odległość kroku, wyciągam spokojnie parabelkę, przykładam mu prawie do samej głowy i pociągam za spust. A tu nic się nie dzieje. Słyszę tylko lekkie klik.
Cholera, myślę, trafiłem na niewypał. Próbuję zrepetować pistolet, zrobiłem to widocznie za nerwowo. Następny nabój staje mi sztorcem w zamku. A tu pan baran, nie taki baran, na jakiego wygląda. Odwrócił się, z miejsca ocenił sytuację i, nie czekając na nic, wyjął swoją broń z kieszeni. Zrobiłem błyskawiczny zwrot do tyłu i zacząłem wiać. Nie ubiegłem chyba więcej niż 10 kroków, jak mój baranek otworzył za mną ogień. Na ulicy istna Sodoma. Ludzie wskakują w otwarte bramy lub padają przerażeni na ziemię. Może ta historia skończyłaby się tragicznie, gdyby z pomocą nie przyszedł mi przypadek. Akurat na ulicę wjechał w dorożce jakiejś wysokiej rangi oficer niemiecki. Zobaczył pana barana, ubranego po cywilnemu, strzelającego bez pamięci po ulicy i władował w niego pół magazynka. Gdy dobiegłem do rogu ulicy, musiałem przetrzeć oczy. Pan baran leżał na ulicy, a nad nim stał bohaterski hitlerowiec. Wracamy z Majrankiem do oddziału, meldujemy się porucznikowi Rysiowi, zdajemy krótki raport o udanej likwidacji. Nie wchodzimy w szczegóły. Wyrok został wykonany. A w jaki sposób? To już niczy interes. Takich barwnych historii jest w tej książce zdecydowanie więcej. Nie wszystkie są jednak tak humorystyczne jak ta przywołana przed chwilą. W pozostałych odnajdziemy trudne moralnie wybory oraz mroczną stronę życia w partyzance. Jest to zresztą coś, co czyni wspomnienia Dąbskiego wyjątkowymi. On sam poprzez swoje wyznania pokazuje nam uniwersalne prawa rządzące okresem wojny. Najlepiej obrazuje to jego własna uwaga, że nie mając pokończonych szkół, byłem zerem, a tu w Armii Krajowej nosiłem za pasem wielką spluwę i odgrywałem ważniaka. Zawsze, odkąd pamiętam, byłem lepszy w strzelaniu niż w gramatyce łacińskiej. Nauczyłem się też ślepo wypełniać wydane mi rozkazy. Tak samo przekaz Dąbskiego jest dość wyjątkowy, wyróżniający się na tle pozostałych tego typu świadectw. Tytułowy egzekutor nie mówi nam: wojna to piękna i wspaniała rzecz. Gdybym mógł, zrobiłbym to samo. Wręcz przeciwnie. Czasem odnosi się wrażenie, jak gdyby Dąbski brzydził się przeszłością. Brzydził samym sobą, choć przecież nie on jeden wykonywał takie rozkazy, a co więcej najczęściej były one skierowane do tych, którzy zasłużyli na najwyższą karę. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać. Oczywiście musimy pamiętać i podkreślić to z całą stanowczością, że obraz wyłaniający się z egzekutora nie jest całościowym obrazem Armii Krajowej. Jest tylko pewnym wycinkiem, opisującym pewną, konkretną działalność polskiego państwa podziemnego. I to działalność, bez której to polskie państwo podziemne po prostu nie byłoby w stanie funkcjonować. Mam wrażenie, że nie da się w powszechnie przyjmowanych kategoriach ocenić egzekutora, jak zresztą Państwo widzą. Dzisiejsza recenzja swoją formą odbiega od pozostałych. Ta książka po prostu wymyka się z ogólnego schematu. Jest to jednak książka bardzo ważna. Jej ocenę pozostawiam każdemu z Państwa z osobna. Jeśli już czytaliście tę książkę albo ją przeczytacie, koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. A póki co, książki w dłonie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panią Justynę Stopińską oraz panów Marcina Smajka, Piotra Luberę, Piotra Bulicę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Rudolfa Miczkę, Damiana Dziedzica, Pawła Łabno, Marka Pyszorę, Adriana Martynowicza oraz Michała Sapkę. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić kanał Good Times, Bad Times. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.